Cześć! Witam Was w obiecanym cyklu filmów, w których tak po prostu będę odpowiadał na Wasze pytania zadawane w komentarzach tutaj na dole pod filmem lub bezpośrednio wysłanych do mnie w postaci wiadomości prywatnej bądź na maila. Ja nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarzem i prowadzę własną gospodarkę pasieczną na terenie Dolnego Śląska. Oglądaj nasz film do końca, może któreś z pytań zainteresuje właśnie Ciebie. Teraz krótkie intro i zaczynamy z tematem. Pierwsze pytanie od Darek Zigi. Ja pozwolę sobie przeczytać to pytanie, tutaj będziecie je widzieć. Mam pytanie. Połączyłem dwie w miarę silne rodziny, bo w jednej nie było matki. Chciałbym powiększyć i zrobić po rzepaku z tej rodziny jak najwięcej odkładów. Nawet podzielić ją całkowicie i odkład ze starą matką. Jak to zrobić najlepiej i kiedy? Rodzina na 2 korpusach. Darek, musimy zacząć od początku. Omówię ten temat troszeczkę szerzej niż inne w dzisiejszym odcinku, aby uświadomić wielu młodych pszczelarzy, o co dokładnie chodzi z tymi odkładami. Na początek pytanie. Czym są odkłady pszczele? Odkłady pszczele to młode społeczności owadów utworzone przez odłożenie jednej lub kilku ramek z czerwiem i co najmniej jednej ramki z zapasami pożywienia z rodziny produkcyjnej. Taki uzyskany odkład musimy uzupełnić o matkę pszczelą w celu odbudowania siły rodziny i przejęciu przywództwa dla nowo utworzonej rodziny. Z tym przywództwem nie jest do końca tak, jak to wygląda, ale chodzi o integrację rodziny i o samo potomstwo. Do odkładu poddać można także, jest taka jedna z metod, matecznik na wygryzieniu, czyli matkę nieunasiennioną lub unasiennioną także w mateczniku. Nie można sobie pozwolić, aby pozostawić taką rodzinę bez matki. W takim przypadku odkładowe pszczoły podejmą wysiłek wychowu własnej matki, a często kończy się to błędem hodowlanym lub utratą takiej nowo utworzonej rodziny. Szansa na to, że będzie ona wartościowa, jest niewielka. Rodzina taka okazuje się słaba i warunki do wychowu matek są w niej niekorzystne. Zachodzi też duże prawdopodobieństwo, że owady odciągną mateczniki na starej larwie, czyli takiej ponad 3-4-dniowej. Dodatkowo obniży wartość użytkową uzyskanej w ten sposób matki. Także niewiele zalet ma uzupełnianie odkładu matką nieunasiennioną. Matka nieunasienniona nie wydziela dostatecznych feromonów i konieczny do integracji takich zapachów dla całej rodziny. Istnieje bowiem wiele czynników, które sprawiają, że takie królowe nie są przez młode pszczoły przyjmowane. W dodatku nawet po ich przyjęciu wciąż jeszcze muszą one opuścić ul w celu odbycia lotu godowego, a to może się przyczynić do utraty matki na przykład w locie. Często się tak zdarza, że pszczoła po prostu, matka w dużym stopniu na przykład nie wraca do ula po unasiennianiu. Zdarza się to też częściej w przypadkach, kiedy matki są znakowane, czyli opalitkowane. Jeśli zdecydowalibyśmy się na matkę unasiennioną, certyfikowaną, mamy gwarancję pochodzenia materiału genetycznego w przypadku lotów godowych. Na naszej pasiece nie ma wiadomości, jakie trutnie wezmą udział w zapładnianiu matki. Poddawanie mateczników na wygryzieniu także nie rozwiązuje tego problemu, ale przynajmniej niemal całkowicie wyklucza nieprzyjęcie matki. Popularny robi się zakup mateczników w kontrolowanych warunkach z matką danej linii, jednakże unasiennienia nie będzie odbywane na pasiece takiej typowo hodowlanej dla matek pszczelich, tylko na naszej pasiece z trutniami niewiadomego pochodzenia. Rodzi się ona w docelowej rodzinie i od pierwszych chwil traktowana jest przez owady w gnieździe z należytą atencją. Takie matki nie są też poddawane wielodniowemu niekiedy stresowi związanemu z podróżą w różnych typu klateczkach wysyłkowych i transporterach w warunkach niekiedy odbiegających od optymalnych temperatura wysoka, bo to jest lato, ta koperta trafia gdzieś na przykład na podszybie dla kuriera, listonosza i tak podróżuje. Najwięcej zalet ma
poddawanie do odkładów matek już unasiennionych. Takie królowe, zwłaszcza te, które swój lot godowy odbyły już w tygodniach letnich, a więc w warunkach ciepłej, ustabilizowanej pogody i kopulowały z dorodnymi trutniami, budują rodziny, które notują bardzo dobre wyniki produkcyjne. Hodowcy oferują taki materiał, zawierają też informacje o tym, jakiej rasy i linii zostały wykorzystane do krzyżowania. Robi się odkłady w celu rozładowania nastroju rojowego. Ten zabieg odbywa się ze starą matką na przykład. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj, jeśli nowo utworzona społeczność jest słaba. Matka już czerwiąca szybko doprowadzi ją do pokaźnej siły, zaś tegoroczna matka unasienniona, podana do macierzaka, czyli rodziny, podejmie czerwienie po kilku dobach, a cała społeczność powróci do nastroju takiej pracy i zaangażowania. Mamy w ten sposób z rojami na jakiś czas spokój. W jakim celu wykonuje się odkłady pszczele? Najczęściej odkłady pszczele tworzone są w celu przeciwdziałania, czyli przeciw rojeniu się pszczół. Regularne osłabianie rodziny produkcyjnej, począwszy od pierwszej dekady maja, czyli około 15 dni maja, skutecznie przeciwdziała rójce. Zależnie od systemu ula, w jakim prowadzona jest pasieka, takie odkłady wykonuje się na ogół z 2 ramek z czerwiem zasklepionym w jak największej mierze. Są to więc odkłady o średniej sile. Z jednej strony w przyszłości obniżą one liczbę karmicielek w rodzinie, czyli macierzaku, a więc i ryzyko wejścia społeczności w stan rojowy. Z drugiej zaś ubytek pszczoły nie jest na tyle istotny, żeby ten ubytek mógł znacząco wpłynąć na jej produktywność. Gorzej jest, gdy nastrój rojowy już nam w ulu wystąpi. Wówczas wykonuje się odkłady znacznie silniejsze, nawet na 4 plastrach czerwiu, czyli po prostu mówiąc, z gniazda wyciągamy 4 ramki pokryte pełne czerwiem, najlepiej zamkniętym. Uważajcie, aby w tych ramkach nie było matki. W ich miejsce do macierzystego ula wkłada się ramki z węzą na przemian z pozostałym, głównie otwartym czerwiem. To wymusza pilną ich odbudowę, a matkom daje miejsce do złożenia dużej liczby jaj na nowo. Wielka liczba takich komórek stworzy duże zapotrzebowanie na mleczko pszczele, które będzie musiało zostać wytworzone w znacznych ilościach. A zatem i karmicielki, i woszczarki mieć będą dobre zajęcie i nie będą miały w głowie wychodzenia z rojem na zewnątrz, czyli dzielenia rodziny. Pamiętajcie, że rójka wychodzi wtedy, kiedy pszczoły mają dobrobyt, czyli pełen dopływ pożytków i kiedy się nudzą. To jest takie 2 czynniki najważniejsze, kiedy roje wychodzą. Oczywiście należy tutaj wspomnieć o tym, że wykonywanie odkładów to także dobra metoda powiększania pasieki. Jeżeli nie zachodzi potrzeba dynamicznego zwiększania liczby posiadanych rodzin, lepiej jest utworzyć odkłady z wielu uli, a tak naprawdę z minimum 3. Dla przykładu, odkładając z jednego korpusu po 2 ramki z czerwiem lub 3-4 i dodając na przykład 2 ramki z zapasem, tworzymy rodzinę pszczelą, która jeszcze w tym roku może przynieść spore ilości miodu. Można jednak tworzyć także odkłady bardzo słabe, a więc z pojedynczej ramki czerwiu i dodatkowego zapasu pokarmowego. W takim jednak układzie będą one wymagały dodatkowej troski, czyli uwagi, będą wymagały podkarmiania i odpowiedniej rozbudowy rodziny, czyli podkładania w odpowiednim czasie, pilnowania temperatur wewnątrz gniazda. No, musimy tutaj jakby zwrócić bardziej na taką rodzinę więcej uwagi. Kiedy można wykonać pierwszy odkład i jak? Pamiętaj, aby zabieg wykonywać po możliwie... Musisz wziąć pod uwagę to, że jeszcze w nocy występują przymrozki. Musisz obserwować pogodę i tak zaplanować sobie metodę tworzenia odkładów, aby w nocy temperatura już nie spadała poniżej zera, czyli nie było tak zwanych przymrozków. W większości Polski jest to więc połowa maja. Od około połowy maja mamy taką gwarancję biologiczną, że te przymrozki już nam nie wystąpią, no chyba żeby była jakaś anomalia pogodowa. Zależnie od przeznaczenia odkładu, z uli z rodzinami produkcyjnymi odbiera się określoną liczbę plastrów z zasklepionym czerwiem
obsiadanym przez pszczoły, to o czym mówiłem Wam wcześniej. Należy przy tym uważać, by nie przenieść na nich matki, na to też Wam zwracałem przed chwilką uwagę, chyba że mamy taki plan, czyli tworzony okład łączy się z wymianą matki w rodzinie produkcyjnej, a matka stara idzie do odkładu. Podsumowując cały temat odkładów, bo nie chciałem tutaj opisywać dokładnie metod tworzenia odkładu, ponieważ jest ich wiele i kilka godzin by nam to jakby zabrało, aby wszystko omówić. Jednak jest to jakiś pomysł na film na przyszłość. Jednakże masz tutaj podgląd ogólny co do tworzenia samego odkładu, kiedy, jak, dlaczego i w jaki sposób to się odbywa. Zapraszam na nasze filmy, bo w naszych filmach pokazywałem już metodę tworzenia na przykład odkładów 3-ramkowych, 2-ramkowych, 1-ramkowych. Ja preferuję metodę 3-ramkową czerwiu wraz z pszczołami bez matki plus 2 ramki osłonowe. Stosuję także metodę sypańca podczas miodobrania, gdzie tworzą odkłady tak zwane komercyjne, które poddawane są izolacji i leczeniu na świeżym plastrze węzy z poddaną unasiennioną matką do transportera. Metoda ta jest bardzo znana, prowadzona w wielu pasiekach. Po prostu podczas miodobrania robimy tak zwanego sypańca pszczoły. Później pakujemy takie pszczoły wymieszane z kilku rodzin do transportera. Tam poddajemy mateczkę w klateczce do akceptacji i w tym momencie też wykonujemy zabieg leczenia i poddajemy 2-3 arkusze samej węzy pszczoły. Rodzina taka nie dość, że jest wyleczona, to jeszcze zachowuje się jak prawdziwa rodzina rojowa. Jej priorytetem jest odbudowa świeżej węzy, aby dać możliwość czerwienia matce, a co za tym idzie, rodzina rozwija się znacznie szybciej. Ta metoda jest wykorzystywana u mnie coraz częściej. Polega ona na tym, że wprowadza na pasiekę higienę pracy oraz rotacyjną wymianę ramek z woskiem, prowadzi do silnej i zdrowej pszczelej rodziny. Kolejne pytanie od osoby o niku Stwak. Proszę o radę. Mamy rodzinę z matką trutową, która powstała z połączenia 3 rodzin. Rodzina jest silna, posiada czerw po matce, która została ścięta, no i niestety matkę trutową. Stwak, no nie wiem jak do Ciebie się zwracać, ale wymienię to z niku Stwak. Pytanie dosyć trudne ze względu na jego złożoność, a dokładnie mówię tutaj o samym łączeniu 3 rodzin. To jest ok, pszczoły nie powinny się ścinać ze względu na to, że są 3 rodziny, jest zróżnicowanie na pasiece. Ale tak, nie wiem kiedy to zostało zrobione, nie wiem kiedy to wystąpiło, czy to było na jesień, czy teraz na wiosnę. Nie wiem dokładnie co się z tym stało. Pytanie jednak rodzi się, dlaczego matka w jednym ulu została ścięta i kiedy. Domyślam się, że połączyłeś rodziny, w której była matka i była to słabsza rodzina złączonych i matka przez inne została ścięta. Najprawdopodobniej była tam inna matka lub matecznik na wygryzieniu, którego nie zauważyłeś. Jeśli posiada czerw, no okej, ale nie wiem w jakim stadium, czy występują jajka, czy jajka są w trzecim, w pierwszych zdobach, tak zwane stojące, czy są to tylko larwy, czy czerw kryty. Każdy z tych czynników powoduje to, że jest całkowicie inne podejście do tego tematu. No i niepokojące jest Twoje założenie końcowe, że jest matka trutowa. Po czym to wnosisz, takie moje pytanie do Ciebie, czy na przykład po ilości składanych świeżych jajeczek w jednej komórce, czy po czerwiu trutowym. Musisz wziąć pod uwagę to, że jesteśmy na przedwiośniu i trutnie też się w naszych gniazdach pojawiają. Musisz doprecyzować swoje pytanie, a ja postaram się coś podpowiedzieć. Takie tematy do rozwiązania na tak zwany dystans, bez wglądu do ula, są ciężkie. Zawsze pszczelarz na miejscu, czyli osoba, która zna pszczoły, określi stan rodziny na daną chwilę, ułatwia kolejne działania. Podpowiedzi różnego typu, które sugerują określone kroki w Twoim przypadku, są tylko metodą prób i błędów. Takie jest moje zdanie. I czasami cieszą się powodzeniem, ale czasami są zupełnie nietrafione. Następne pytanie od kolegi o przewrotnej nazwie Mars od tyłu. No dobra,
A co ma powiedzieć ktoś, kto dopiero zaczął i ma tylko 6 ramek w ulu, odbudowanych po zimie? Ul warszawski zwykły, na 20 ramkach, musi na pożytek wsadzić ramki, żeby zbudowały te pozostałe 14 ramek z węzą, żeby miały ten susz, do tego jeszcze nadstawka. Ja nie spożywam rzepakowego miodu i ludziom też nie polecam, bo skoro roślina przyjmuje ten chemiczny oprysk, to i chemikalia będziecie mieli w miodzie. Już odpowiadam na pytanie z pierwszej części, a potem omówimy to z drugiej części. Słuchaj, na pewno jak napisał Ci kolega wcześniej na czacie, musisz uzbroić się w cierpliwość i sumiennie pracować przy pszczołach. Skoro w ulu 20-ramkowym masz odbudowane po 6 sztuk węzy, to zgodnie z zasadami w odpowiednim czasie, tutaj odeślę Cię do ostatniego filmu, na przykład dotyczącego kwietnia, gdzie omawiam, kiedy podkładać węzę do ula i jak. Dodaj ją i spokojnie czekaj, aż pszczoły zaczną ją wyciągać. Oczywiście rób to stopniowo, nie na hura, wszystkie naraz i powiem Ci, że wcale nie musisz mieć 20 ramek w gnieździe na pożytek. Co do samej nadstawki, to staraj się, aby ramki nadstawkowe, nawet te do odbudowy, były w takiej ilości jak ramki w gnieździe. Domyślam się, że masz ul typu leżak 20-ramkowy z pełną nadstawką na górę, czyli jeżeli dokładasz ramki w gnieździe od jednej strony, czyli od strony wylotka, staraj się ramki w nadstawce umieszczać bezpośrednio nad ramkami gniazdowymi, nie dodawaj ich więcej. Powiem Ci inaczej, musisz zbudować swoją pasiekę i dopiero cieszyć się owocami tej współpracy. Nie sztuką jest sadzić pszczoły, naładować ramek i czekać na miód. Trzeba dokładnie wiedzieć co, z czym i jak działa. Czytaj, oglądaj, obserwuj. Zapraszam do przeglądnięcia naszych filmów od początku. Wyciągnij wnioski, a dojdziesz do wiedzy. Na tą chwilę nie nastawiaj się na zbiory miodu, tylko na rozbudowę samej pasieki, czyli tworzenia rodziny w siłę. Stopniowo dodawaj węzeł i obserwuj. Niestety tego procesu nie przyspieszysz. To jakbym Ci to porównał do hodowania zwierzyny na przykład w gospodarstwie. Musisz czekać, aż to zwierzątko nam urośnie, karmić, pielęgnować, a wtedy uzyskasz jakby osiągany efekt. Oczywiście zaraz ktoś podpowie, że możesz kupić ramki na przykład z woszczyną od innego pszczelarza i tak dalej. Okej, można tak zrobić, ale czy to się do końca opłaca? Moim zdaniem nie. Ryzyko jest zbyt duże, a zabawa z pszczołami może skończyć się z dnia na dzień poprzez na przykład wosk kiepskiego pochodzenia, bądź wprowadzenie sobie do pasieki choroby z innego pasieczyska. Podsumowując, bądź cierpliwy i działaj godnie z zasadami pszczelarskimi. Co do drugiej części pytania, czyli co do miodu rzepakowego, gdzie napisałeś, że go nie spożywasz, ponieważ jest oprysk, to dokładnie jest tak, jak napisał Ci też kolega powyżej. W dzisiejszych czasach jesteśmy otoczeni niestety przez chemię. I nie da się tego świadomie lub nieświadomie nie spożywać. Gwarantuję Ci, a jest na to potwierdzenie w wielu badaniach laboratoryjnych, że miód zawiera znikome ilości chemii z pyłkiem, jest jednak trochę inaczej. Ale aby to omówić, musielibyśmy poświęcić prześledzić cały proces od kwiatu poprzez transport pszczoły, czyli transportowanie samego pyłku i oczywiście sam oprysk oraz rodzaje oprysków, jakie są stosowane na danym polu, bo to nie tyczy się tylko rzepaku, ale wszystkich roślin uprawnych, czyli takich, które prowadzą rolnicy. Ok, przejdźmy do kolejnego pytania. Mateusz Ważny. Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytanie, które brzmi: witam, mam pytanie odnośnie uli jednościennych. Mówi Pan, że takie ma i tylko wyłącznie są opalane. Moje pytanie, czy w lato pszczoły się w nich nie gotują? Deska do tego opalona na czarno. Jeśli chodzi o ule cienkościenne i opalane. Ja używam deski o różnej grubości, ale w ostatnim czasie najlepiej sprawdza mi się deska o grubości 20 mm. Stosunek wagi do wytrzymałości i do właściwości właśnie termicznych. Takie korpusy buduję, zobaczycie to na moich filmach, gdzie są nagrania z pracowni stolarskiej. Pamiętajcie, że ule drewniane posiadają taką bardzo ważną właściwość, której nie posiadają ule styrodurowe, nie posiadają styropianowe
a nawet plastikowe, bo takie też występują. Ule drewniane, drewno po prostu oddycha, czyli tworzy tak zwany bufor dla wilgoci, która wydostaje się ze środka na zewnątrz. A dokładnie tak powinno to działać. Wilgoć sama w sobie i dobrze zagospodarowana jest bardzo dobrym izolatorem termicznym w odpowiednich warunkach. Mówię tutaj o przypadku lata, kiedy promienie słońca dogrzewają ul. W moim przypadku, kiedy ul opalony jest z zewnątrz i zaznaczam nie na czarno, jest to jedynie termiczna powłoka drewna wykonana przez opalanie. Tworzy tak zwane pasy, coś w rodzaju zebry. W miejscu słoi, gdzie jest warstwa miękka, są ciemniejsze pasy. Tam, gdzie jest drewno twardszej postaci, są jedynie drewno jest zabezpieczone w samej swojej strukturze i nie widać koloru ciennego. Omawiam tutaj to w fragmencie filmu, który za chwilkę Wam pokażę tutaj w tym odcinku, czyli stworzona jest bariera dla wsiąkania wody i niszczenia drewna, natomiast od zewnętrznej strony, od wewnętrznej strony pszczoły zatroszczą się o to, aby drewno surowe, opalone także było zabezpieczone. Na przykładzie moich pszczół zauważyłem, że drewno opalone od środka, powlekane jest woskiem oraz propolisem. Dla zabezpieczenia pszczoły same to wykonują, podobnie jak z obserwacji wynika, że kiedy na przykład dennicę drewnianą opalimy od wewnętrznej strony, czyli od tego miejsca, po którym poruszają się pszczoły, mają one większą chęć do sprzątania na jej dnie i usuwanie śmieci poprzez wylotek. Podczas opalania sam wosk wchłania się w surowe drewno. Drewno bardzo fajnie wchłania taką włoszczynę i propolis i tworzy bardzo dobrą powłokę zabezpieczającą, ale nie tak szczelną jak farba. Drewno w dalszym ciągu jest oddychające i co najważniejsze naturalne. Ta metoda u nas się sprawdza i działa, dlatego też ją polecamy. Ok, oglądnijcie fragment filmu, gdzie omawiam technikę opalania naszych korpusów. Każdy musi sobie sam wybrać wariant zabezpieczenia ula. Ja przeszedłem na taki, jest dla mnie wygodny i ogranicza stosowanie środków chemicznych. Jak fajnie opala się strukturę drewna. Będzie to widać też na tym korpusie, ale tu przygotowałem deskę. Zrobimy to w ten sposób, żebyście widzieli, ja będę ją opalał. Metoda hartowania drewna, czyli opalania go, są różne technologie. Jest to stare jak świat, ta technika. Wszystkie drewna były impregnowane w dawnych czasach w ten sposób. Ja znam dwie metody, stosuję tak naprawdę jedną, bo jest mi szybciej i tak naprawdę nie widzę potrzeby, żeby to robić w inny sposób. Hartowanie drewna, czyli przepalanie powierzchni, robi się standardową metodą w ten sposób, że bierze się szmatkę z zimną wodą, bardzo zimną wodą, typu lodowatą, przeciera się materiał drewniany i dopiero później się hartuje płomieniem. Ja tego nie stosuję, nie mam takiej potrzeby, wystarczy, że opalę powierzchnię i mi to w zupełności wystarczy. Jeżeli ktoś by chciał takie deski na przykład zastosować w formie elewacji na dom bądź nie wiem, na wykończenie jakiegoś elementu panelami drewnianymi w stylu właśnie opalonym, to właśnie wtedy się robi tą strukturę używając zimnej wody. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Wtedy całkowicie inaczej zachowują się powierzchnia drewna i słoje, które są bardziej podatne na temperaturę bądź mniej podatne na temperaturę, posiadają więcej żywicy bądź mniej żywicy w tym przypadku, one zaczynają się bardziej uwydatniać, ciemne, jasne. I możemy w ten sposób zrobić jakby zróżnicowanie kolorów. Mi nie zależy na jakiejś wizualnej estetyce tego korpusu, tylko na zabezpieczeniu jakby struktury powierzchni. Co nam daje samo opalanie, a nie malowanie drewna. Drewno cały czas oddycha i pracuje. To nie jest tak, że my robimy jakąś warstwę tutaj na powierzchni zewnętrznej korpusu, tak jak mamy tutaj to w tym przypadku zrobione. Ja nie pamiętam teraz, jaka farba tu została użyta, ale jest to struktura, która powstała tutaj coś w rodzaju takiego szkliwa. Jest cała powierzchnia i to drewno, wypuszczając tędy powietrze bądź wilgoć, nie ma możliwości ujścia na zewnątrz. Wypuszcza mi w tym miejscu, tak, wilgoć. Czasami to widać, jak na przykład rosi się w tym miejscu na styku dwóch korpusów wilgoć z drewna, bo drewno po prostu dycha. Pszczoły produkują wilgoć w środku, wychodzi ona na zewnątrz. Kolejne pytanie od pana Władysława. W
czerwcu odbieram odkład. Czy można od razu leczyć warozę? Pozdrawiam, Władysław. Panie Władysławie, odnośnie leczenia odkładów zaraz po zakupie, oczywiście, że można, a nawet należy leczyć takie odkłady, jednak sugerowałbym zapytać sprzedawcę, czy taki zabieg nie został wykonany wcześniej przed sprzedażą. A jeśli został, to jaką metodą, proszę się dowiedzieć, jaką metodą i w jakiej dawce, można wtedy zdecydować, czy kontynuować na przykład kolejną dawkę apiwarolu, czy w przypadku kwasów na przykład odczekać jakiś okres i poddać ponownie lub inny rodzaj kwasu, aby nie powielać zabiegu w krótkim czasie. W naszym przypadku, kiedy tworzymy odkłady komercyjne na przykład poprzez sypańce, takie pszczoły dostają od razu dawkę leczenia w chwili, kiedy są ulokowane do integracji. Ten czas bez komórki pszczelej z osadzoną nową matką i integrowaniu się pszczół z 3-4 rodzin wykorzystywany jest na poddanie kwasu, aby je podleczyć. Oczywiście w przypadku leków na przykład apiwarol, pamiętajcie, że od takich pszczół nie odbieramy miodu w danym sezonie. Te leki wpływają na zawartość miodu i trzeba odczekać karencję uwolnienia leku, aby nie przenieść do pokarmu. To by było wszystko na dzisiaj. Myślę, że spodoba Wam się taki cykl coniedzielnych filmów związanych z pytaniami i odpowiedziami. Filmy są nagrywane w niedzielę, aby skompletować pytania na przykład do soboty i poddawane są postprodukcji, także na kanale mogą pokazać się w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek. Ten proces wymaga trochę pracy i czasu. I tutaj gorąco zachęcam Was do zadawania pytań pod filmem, tutaj w komentarzu. Postaram się na wszystkie odpowiedzi na wszystko Wam odpowiedzieć, oczywiście na bieżąco, chyba że będzie ich aż tyle, że nie damy rady w jednym odcinku. Wiele osób z Was pisze do mnie bezpośrednio, oczywiście odpowiadam Wam w miarę możliwości, ale myślę, że zadanie pytania pod filmem da odpowiedź też większej liczbie zainteresowanych. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału Dolnośląskie Miody, jeśli tego jeszcze nie robisz. I oczywiście z dzwoneczkiem, wtedy YouTube powiadomi Was o wszystkich filmach umieszczanych na naszym kanale. Jeśli film Wam się spodobał, oczywiście zostaw łapkę w górę. Możesz także udostępnić nasz film na swoim profilu, na przykład facebookowym albo w innych social media lub w grupach tematycznych. Gorąco Was pozdrawiam, pozdrawiam Brać Pszczelarską. Do następnego filmu. Cześć!